Nosted Airport. Here we come. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Tu kanał Zabytki Techniki. Tego co dzisiaj się będzie tu działo, jeszcze kilka tygodni temu sam się zupełnie nie spodziewałem. Zaczynamy zupełnie nowy temat. Nie wiem co z tego wyniknie w przyszłości, wiem co będzie dzisiaj. Temat zupełnie nowy, ale pozostajemy oczywiście przy zabytkach techniki. Pana Mirosława Walusia, który jest dzisiaj głównym bohaterem, mieliście okazję poznać już jakiś czas temu, kiedy prezentował swój gramofon. Ten przeźroczysty Adam. Wtedy też objawiły się jego pasje związane z lotnictwem, a ja dowiedziałem się, że jest to człowiek bardzo energiczny, bardzo przedsiębiorczy, z mnóstwem pomysłów. Co chwila pojawiały się nowe, a w pewnym momencie pan Mirek napisał mi, że razem z kolegą, z panem Jerzym Mastkiem, też o nim było wspomniane w tym poprzednim odcinku, panowie wybierają się, a jakże, do Stanów Zjednoczonych, do Reno w Nevadzie, gdzie odbywają się doroczne zawody, wyścigi lotnicze. Pan Mirek napisał, że będzie robił zdjęcia, będzie filmował, że chciałby przygotować relacje i zaproponował, że może byśmy zrobili na ten temat odcinek. No czegoś takiego nie mogłem przepuścić. Będziemy mieli relację z zawodów za oceanem. No nie będzie to relacja na żywo, bo zawody zakończyły się już jakiś czas temu, ale staramy się ze wszystkich sił, żeby ta relacja została opublikowana jak najszybciej, żeby była dla Was jak najciekawsza. Chciałbym się podzielić z Wami jeszcze jedną rzeczą. Otóż kiedy rozpoczęliśmy z Panem Mirkiem rozmawiać o tych zawodach w Reno, to przesłał mi on całkiem sporo zdjęć z poprzednich edycji. I kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, kiedy zobaczyłem trybuny z widzami, góry i na ich tle samoloty, to jakoś bardzo mocno skojarzyło mi się to z Gwiezdnymi Wojnami. Tam w pierwszej części z tej drugiej trylogii jest scena wyścigu ścigaczy, gdzie ściga się młody Anakin. I wydaje mi się, że ktoś, kto tę scenę wymyślił, musiał być w Reno i widzieć te ścigające się samoloty. Zresztą pan Mirek potwierdził, że na tegorocznych zawodach był wysłannik wytwórni Disneya, która w tej chwili jest właścicielem praw do Gwiezdnych Wojen i tworzy kolejne filmy. I ten człowiek miał za zadanie nagrać dźwięki, jakie wydają samoloty. Wiem, że on chodził gdzieś w inne rejony niż większość publiczności, żeby właśnie zarejestrować czyste dźwięki tych maszyn. Zanim zaczniemy, to jeszcze słowo wyjaśnienia, bo pan Mirek nie tylko zaopatrzył mnie w te wszystkie nagrane materiały, ale także podarował mi kilka pamiątek związanych z tymi wyścigami, między innymi taki program, gdzie można znaleźć wiele informacji o tym, co się tam działo, o konkurencjach, o samolotach, o lotnikach, którzy brali w nich udział, o historii tych zawodów i jeszcze wiele, wiele więcej. To było bardzo przydatne w przygotowaniu tego, co dzisiaj zostanie powiedziane. I tu też muszę oddać honor panu Mirkowi, bo znaczną część tego wszystkiego przygotował właśnie on. No nie chcę, żeby wyszło na to, że wszystko zrobił pan Mirek, a ja to tylko dzisiaj czytam. Nie, to pisaliśmy razem, uzupełniając się nawzajem, sprawdzając jeden drugiego, więc mam nadzieję, że dzięki temu błędów będzie mniej. Z pamiątek mam jeszcze taki znaczek, przy którym się w pewnym momencie zatrzymamy. To jest taki znaczek ze wskazówką, przy pomocy którego widzowie, uczestnicy tych zawodów zbierali punkty w trakcie ich trwania. Tutaj są uwidocznione różne konkurencje i ten znaczek będzie nas prowadził przez tą dzisiejszą opowieść. To tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy oczywiście od krótkiego rysu historycznego, jak to z tym
ściganiem się było dawniej. No, generalnie historia ścigania się dowolnymi pojazdami jest tak długa, jak historia tych pojazdów, jak długo ludzie mieli ich więcej niż jeden i znalazły się one w pobliżu siebie. No a jeśli były to pojazdy bojowe, a sponsorem było wojsko, no to oczywiście impreza natychmiast urastała do rangi patriotycznej, narodowej. Pojawiały się różne symbole, barwy, chorągwie, pióropusze czy cokolwiek innego. No, chodziło też o to, by w ferworze walki można było odróżnić swoich od tych pozostałych. No a wyścigi lotnicze są tak stare jak samo lotnictwo, jak pierwsze latające maszyny. Można powiedzieć, że taka formalna ich historia rozpoczyna się w roku 1906, 30 września, kiedy to we Francji zorganizowano pierwsze zawody balonowe dla balonów z gazem o puchar Gordona Bennetta i puchar i nazwisko jakby dzisiaj znane. Nie były to wprawdzie zawody na czas, bo nie chodziło o to, by jak najszybciej pokonać założony dystans, ale by ten dystans był jak najdłuższy, więc liczyła się odległość, a nie czas. To wynikało z konstrukcji tych balonów. Tutaj warto dodać, że nie były to zawody przypisane do jednego miejsca. Zdarzyło się nieraz, że wygrali je Polacy, a ponieważ zwycięzcy mieli ten przywilej, by organizować kolejną edycję u siebie, to w ten sposób te zawody trzykrotnie odbyły się w Warszawie, a czwarty raz miał się wydarzyć 3 września 1939 roku w Lwowie. No, historia potoczyła się jednak zupełnie inaczej. Te zawody się nie odbyły, a na ich kolejną edycję trzeba było czekać blisko 40 lat. Na pocieszenie dodam tylko, że te zawody po 40 latach, czyli w roku 1983 wygrała załoga polska. Panowie Stefan Makne i Ireneusz Cieślak. Te zawody nie odbywały się w Warszawie, tylko we Francji. Wróćmy jednak do początku XX wieku. Pierwsze wyścigi maszyn latających cięższych niż powietrze miały miejsce mniej niż 2 lata po tych balonowych, bo wiosną 1908 roku na lotnisku Port Aviation na południu od Paryża. Nawiasem mówiąc, to lotnisko uznawane jest jako w ogóle pierwsze lotnisko w historii. Na zawody stawiło się 4 pilotów, 2 wystartowało, żaden nie doleciał do mety, nie osiągnął pełnego dystansu. Wygrał ten, który doleciał najdalej, czyli ponad kilometr, a regulamin mówił, jak w przypadku balonów wcześniej, o rekordowym dystansie. Prawdziwy przełom w zawodach lotniczych nastąpił po zakończeniu I wojny światowej, kiedy maszyn latających oraz ludzi umiejących je obsługiwać i nimi latać był nadmiar, a mieszkańcy kontynentu Ameryki Północnej o aeroplanach tylko słyszeli. Można więc było zacząć sprzedawać bilety, zwłaszcza jeśli nie miało się pomysłu na coś innego. There is no business like show business, a air shows niewątpliwie do tej grupy się zalicza. Cyrk lotniczy stał się nieomal podstawową rozrywką wysokich lotów w tamtych czasach i nawet ci, którzy nie wybrali się na takie zawody, coś tam jednak słyszeli, coś tam z daleka widzieli i mieli zachętę, by uczestniczyć w kolejnej edycji. W październiku 1919 roku wystartował The Army Transcontinental Air Race na dystansie 2700 mil, czyli 4350 km z Long Island w stanie Nowy Jork do San Francisco w Kalifornii i z powrotem. Nie lada wyzwanie, więc jak to malowniczo pan Mirek ujął, trup słał się gęsto. Zginęło aż 7 pilotów. Ludność śledziła relacje z tego wydarzenia w codziennej prasie, no ale z 48 samolotów, które wystartowały, do mety dotarło aż 33. W 1920 roku wydawca prasowy Ralph Pulitzer, znowu znane nazwisko, zasponsorował wyścig Pulitzer Trophy Race i Pulitzer Speed Trophy dla samolotów wojskowych na Roosevelt Field na Long Island w stanie Nowy Jork, promując, starając się nagłośnić lotnictwo, no i swoją gazetę.
Rok później powołano w USA National Air Meets, Narodowe Spotkania Lotnicze, które w 1924 roku stały się National Air Races, a więc już wyścigami po zamkniętym obwodzie. Zawody ostatecznie przeniosły się do Cleveland w stanie Ohio w 1929 roku, gdzie były znane jako Cleveland National Air Races. Warto powiedzieć, że podczas National Air Racers w 1929 roku odbył się pierwszy wyścig dla pań, prześmiewczo nazwany derbym pudrowym. Widać więc, że historia awiacji od samego początku była pisana także przez panie, a za kilka minut okaże się, że w dalszym ciągu z powodzeniem ma to miejsce. Okres po zakończeniu II wojny światowej był kolejnym boomem w dziedzinie lotnictwa. Pojawiło się mnóstwo sprzętu, który armia sprzedawała cywilom za bezcen. Na przykład za $1500 można było kupić sprawnego Mustanga P-51, kiedy było ono jeszcze na wyposażeniu wielu armii i sił powietrznych, a zimna wojna, konflikty w Korei dopiero narastały. W 1964 roku William Stead, rancher z Nevady, pilot i mistrz wyścigów samolotów wodnych, zorganizował Reno Air Races na ubitej ziemi małego pasa Sky Ranch położonego pomiędzy Sparks w Nevadzie, obecnie jest to część Reno, a jeziorem Pyramid położonym nieopodal. The National Championship Air Races wkrótce znalazły nowy dom w opuszczonej niedawno przez wojsko bazie w dolinie pomiędzy górami Sierra Nevada. Na wysokości powyżej 5000 stóp, czyli ponad 1500 metrów nad poziomem morza i zdradliwym słońcem górskim, które często aż parzy i nie pozostaje bez wpływu na aerodynamikę. I tak w największym możliwym, wręcz komicznym skrócie przedstawia się historia powstania Stead Airport, gdzie od roku 1966 prawie każdego września przez 5 dni odbywa się spektakl lotniczy dla bywa, że i 200 000 widzów. To znaczy odbywał się, bo tegoroczne zawody były w tym miejscu ostatnimi. Czy będą kontynuowane gdzie indziej, pozostaje kwestią otwartą, a właściwie bardziej wielkim znakiem zapytania. Dlaczego tak się dzieje? Zastanówmy się może z innej strony, co powoduje, że samolot lata. Czy jest to magiczny kształt płata, jego profil, silnik, pilot? Tak, te wszystkie elementy są niezbędne, ale jest jeszcze jeden czynnik, jeszcze jedna siła fizyczna, której nie zastąpi ani siła nośna, ani ciąg silnika. Money. Koszty operacyjne lotu takim Mustangiem P-51 sięgają kilku tysięcy dolarów, może nawet 10 000 za godzinę. Jest to po prostu sport bardzo kosztowny. W pewnym sensie, w pewien sposób wymowny może być fakt, że tak jak w zeszłym roku te przestrzenie na lotnisku wypełniały banery, flagi z logotypami głównego sponsora tej imprezy, czyli firmy narzędziowej Stihl, tak w tym roku tych pomarańczowych znaków nie było w ogóle. Myślę, że ten fakt coś oznacza. Miejmy nadzieję, że nie będzie to koniec tego sportu, a jedynie jakaś zmiana miejsca, gdzie to wszystko się dzieje, chociaż nie jest to łatwe. Nevada jest stanem o stosunkowo lekkich wymaganiach formalnych i w wielu innych miejscach, choćby w sąsiedniej Kalifornii, takich zawodów po prostu nie dałoby się zrealizować ze względu na obostrzenia formalne, wymogi dotyczące ubezpieczeń, samego bezpieczeństwa. Myślę, że podobnie byłoby w Europie czy nawet w Polsce. Pan Mirek konkluduje te rozważania takim stwierdzeniem, że podobne ilości zawodników i publiczności co Reno Air Races gromadzi tutaj doroczne rodeo, a imprezy te przebić może tylko hazard, no bo jesteśmy w Nevadzie, gdzie znajduje się także Las Vegas oraz legalna w tym stanie prostytucja. Nasi korespondenci
deklarują, że nie próbowali ani jednego, ani drugiego, ale zauważyli na przykład, że ceny pokoi, które normalnie kosztują 30 kilka dolarów, potrafią w trakcie tej imprezy skoczyć do wartości ponad 300. Więc rozbijają się tutaj przeróżne kwestie ekonomiczne. Może już bardziej się w je nie zagłębiajmy. No i początek. Jedyny cień to ten pylon. Bez tego naprawdę byłoby ciężko. Tu nie ma żartów. 40 stopni na pustyni to są śmiertelne temperatury. Pochylmy się nad tym, co wydarzyło się w ciągu tego wrześniowego tygodnia. Na czym właściwie te zawody polegają? Była mowa, że są to zawody po zamkniętej pętli. Tak w rzeczywistości jest. Najczęściej prawie we wszystkich konkurencjach piloci ścigają się tutaj, tak jak w zawodach Formuły 1 samochodowych, po zamkniętej właściwie pętli, ale rozgrywanych jest kilka konkurencji, kilka tak zwanych klas i ten nasz znaczek z imprezy właśnie zawiera wszystkie te klasy. On jest też bardzo ciekawy, bo jeśli na przykład oglądacie taki amerykański serial Gwiazdy Lombardu, to wiecie, że czasami takie trywialne rzeczy jak taki właśnie znaczek potrafią kosztować bardzo dużo pieniędzy. Ten jest wyjątkowy, bo pochodzi z ostatnich zawodów w Renault, ale ma tutaj jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie znajduje się tutaj błąd w nazwie klasy Stol. Kto wie, może za ileś lat będzie to bardzo wartościowa rzecz. No to omówmy sobie teraz, jakie są te klasy, na czym to wszystko polega. Ja będę mówić, a Wy będziecie widzieć latające samoloty. Pierwsza klasa, którą chciałbym omówić, to Unlimited. Ta klasa funkcjonuje od samego początku wyścigów. Zobaczymy tu seryjne i modyfikowane samoloty myśliwskie z czasów II wojny światowej. Najczęściej Mustangi P-51, Bearcaty F-8F i Hawkery Sea Fury. W tym roku najliczniej reprezentowane były właśnie Mustangi. Był także jeden Hawker, jeden P-40, jeden Bell P-63 King Cobra oraz dwa Jaki, 11 i 3. Loty odbywają się po największej pętli, ponad 8 mil, a osiągane prędkości przekraczają 500 mil na godzinę. Formuła 1. To także jedna z najstarszych klas, funkcjonuje od roku 1964, czyli od początku zawodów w Renault. Samoloty, które tutaj zobaczymy, to konstrukcje napędzane silnikami Continental O200. Na co dzień taki silnik znajdziemy na przykład w Ceśnie 150. W Formule 1 próżno jednak szukać seryjnych maszyn. Tutaj startują konstrukcje zbudowane przez samych pilotów. Pan Mirek napisał mi, że to praktycznie garażowe składaki z ograniczeniem mocy silnika i że włos na głowie stawał, jak się gonili w tych Pocket Rockets. A gonili się na dystansie ponad 3 mil, osiągając 250 mil na godzinę, czyli każdej sekundy pokonując 111 metrów przestrzeni, tuż nad pustynią, z konkurentami często o parę metrów obok, za czy przed. Nawiasem mówiąc, Formuła 1 to najtańszy sposób, by zaistnieć w Renault. Co na przykład jest bez szans w samochodowej Formule 1. Sport. W tej klasie prezentują się nowoczesne konstrukcje, tworzone współcześnie i ukierunkowane na ściganie się i osiąganie jak najlepszych wyników. Ta klasa kojarzy mi się z samochodową Formułą 1 właśnie.
gdzie rywalizują także konstruktorzy. Wyścig odbywa się na dystansie 6,37 mili z prędkościami rzędu 350 mil na godzinę, a rywalizacja tutaj jest naprawdę bardzo zaciekła. Będzie się działo. Tak jest, o tej porze to się panienki przewozi takim sprzętem. T6 Texan. Tutaj występuje jedna konstrukcja. Mogą to być oryginalne T6 Texan, kanadyjskie Harvardy i US Navy SNJ. Wyścig odbywa się wokół pętli 5,06 mili, a najszybsze samoloty osiągają 220-230 mil na godzinę. Są to jedne z najbardziej widowiskowych rajdów. Wszyscy piloci mają do dyspozycji niemal jednakowe maszyny, więc wszystko zależy od strategii, umiejętności i doświadczenia pilotów. Niestety, to po tym właśnie wyścigu w tym roku doszło do wypadku, do zderzenia dwóch samolotów i śmierci ich pilotów. Kolejna klasa to STOL. STOL, czyli Short Takeoff and Landing, gdzie zawodnicy startują w parach. Przy pasie startowym są ustawione dwie flagi. Spod pierwszej z nich rozpoczyna się wyścig. Na wysokości tej drugiej należy wylądować, jak najszybciej wyhamować, zawrócić samolot, ponownie wystartować i wylądować przy pierwszej fladze. Dystans, który piloci tutaj pokonują, to 2000 stóp, czyli około 600 metrów. To bardzo niewiele. Dlatego liczy się precyzja pilotów, wyczucie tych kluczowych momentów, które tutaj następują błyskawicznie jeden po drugim. Wystarczy chwila nieuwagi i jesteśmy daleko, daleko za flagą. Pan Mirek dopisał mi tutaj jeszcze, że w tej klasie startują czasem samoloty dość mocno zmodyfikowane i dla tych wymagane jest opóźnienie startu o 15 sekund, by jakoś te szanse wyrównać. Got the veteran and the rookie. Bo's been competing in the STOL drag races for many years. Who's going to get stopped first? Side slip on the Harry's Kit Fox. Very mellow side slip by Dave Curley. What's it look like up there, boys? Klasa Jet to najszybsza konkurencja i jednocześnie jedna z najmłodszych. Po raz pierwszy rozegrano taki wyścig w 2002 roku. Startują tu głównie czeskie samoloty L-39 i L-29. Rzadziej zdarzają się Provosty Iskry czy Deviant Vampire. Są to oczywiście samoloty odrzutowe, a kluczem jest przystępna cena i dostępność dla cywili, choć na przykład w tym roku widziałem także Embraera. Te loty odbywają się oczywiście wokół najdłuższej pętli, 8 mil, a prędkość sięga 500 mil na godzinę. Jeśli dobrze liczę, to daje 800 km na godzinę. Mam cię w celowniku, mam cię w celowniku. Never heard that before.
Vietnamera. Look what's inside. Cóż by to było? No jak to co? Nosek, dziubek takiego ptaszka. F-16 Fighting Falcon. Święci. A tu przy A10 Thunderbolt 2 z tym takim pięknym działkiem wielolufowym proszę spojrzeć na sprzęt medialny. Tak, można kręcić. Piękne są te A10. A już jaki ten sympatycznie wymalowany. To działko to jest cud techniki. Zaczyna się tu na nosie, a kończy mniej więcej na początku skrzydła. Zawody w Reno to także pokazy lotnicze, często wojskowe. W tym roku mieliśmy okazję zobaczyć kilka bardzo ciekawych, słynnych konstrukcji, między innymi legendarne U-2, Dragon, Lady. A10, Thunderbolt 2, C-17, F-14, F-16, F-35, często lecące w parze z jakimś samolotem historycznym, ze swoim odpowiednikiem sprzed lat, na przykład z czasów II wojny światowej. Jest to pewna forma oddania hołdu tamtym dawnym lotnikom, dlatego te loty odbywają się w takiej oficjalnej wojskowej oprawie z odpowiednią odprawą przed lotem i po zakończeniu lotu, co możemy tutaj zobaczyć. A tak się, proszę Państwa, wgrywa najnowsze drivery tym kabelkiem USB czy jakimś do tego tu sprzętu. Zepsuty do kości, bad to the bone. Als Amerikaan op zo'n 16 years old, dan zie je vaak vooral bevrijding.
turkey pattern also. So I had a, this was years ago. She also was from Germany. But she came very nice. Historia tego urządzenia tutaj zasługuje na książkę, film albo opowieści przy kominku. A jest po prostu do osobnego opowiedzenia jedna z największych tajemnic aliantów w czasie II wojny światowej, którą Niemcy znali od początku. Tak, o, to nie wiedziałem. Był taki, że po prostu mogłeś celować w zakrętach z takim przeciążeniem, że wiesz, po prostu się w pale nie mieści. No, przeciążenie, które się w pale nie mieści, to jest naprawdę przeciążenie. Tu nie ma żartów. To tutaj miało wbudowany ładunek wybuchowy, że przed opuszczeniem się to miało zniszczyć lub przy uderzeniu w ziemię się miało zniszczyć. Niemcy znali cały patent, bo zostało to patentowane w Szwajcarii przed wojną. No więc historia tego celownika wymaga osobnego opowiedzenia, bo jest to pierwszy autopilot. Prawdziwy autopilot. A to jest przykład utrzymania załogi w psychologicznej kondycji do walki. Mieliśmy też okazję obserwować samolot F-33C Beechcraft Bonanza pilotowany przez Jima Patesa w takim pokazie akrobatycznym. Szósta wieczór, niby po imprezie, a ileż tutaj się dzieje. Podobno w Polsce jest już tylko jedna latająca litka. Tak się dowiedziałem od pewnego Niemca spotkanego wśród prasy tutaj. Leciał tu wczoraj z Frankfurtu 26 godzin. Ta impreza to także coś, co nazwałbym targami, taką wystawą statyczną, imponującą, gdzie można wiele ciekawych rzeczy, samolotów, silników, osprzętu, kasków, no, wszystkiego zobaczyć, dotknąć i spróbować. Replika Mustanga w skali 70%. Produkowana w Krośnie. To jest w Krośnie robione? Tak jest. To znaczy przynajmniej struktura. Coś takiego. Każdy jeden. Co? Każdy jeden? Każdy jeden, bo tam mają swoją firmę. No ale tu nic nie ma napisane Made in Poland ani nic. W życiu. No tak. Germany już. To jest nawiązanie do oryginału, te nity, tak? Tak, tak, tak.
No patrz, nawet replika karabinów maszynowych w postaci lampek. Military families with comfortable, well-maintained homes and communities right across the United States. We take pride. That's going to help the plane go real fast. Right. Well, I will. Yeah, it was good. Good. Ha! Co lepsze? To co z przodu, czy to co z tyłu? Na koniec chciałbym powrócić jeszcze do tej czarnej strony zawodów w Reno. Powiedzieliśmy sobie, że wyścigi lotnicze są tak stare jak samo latanie. No i niestety podobnie długą historię mają wypadki lotnicze. Pomimo tego, że ta dziedzina jest pełna przeróżnych procedur, zabezpieczeń, dbałości o to bezpieczeństwo jak chyba żadna inna, to jednak te wypadki zdarzają się. Także długa historia zawodów w Reno ma takie epizody. Najtragiczniejsze było chyba zdarzenie z roku 2011, kiedy to pilot Mustanga P-51D Jimmy Leeward rozbił swoją maszynę nieopodal trybun, zabijając siebie i 9 widzów oraz raniąc wielu z nich. Tu pan Mirek jakby przytacza mi pewną przeciwwagę, że ludzie giną. Giną w wypadkach samochodowych. W Stanach Zjednoczonych jest to ponad 40 000 ludzi rocznie. Drugie tyle ginie od wypadków z bronią palną. Natomiast w lotnictwie może te ofiary nie są tak wielkie, ale są chyba najbardziej spektakularne i najbardziej później omawiane. Ale też trzeba dodać, że skutkiem każdego z takich wypadków, każdego takiego nieszczęścia są nowe procedury, są zmiany w prawie, jest dbałość o to, by taki sam wypadek nie mógł się powtórzyć drugi raz. W zeszłym roku rozbił się samolot L-29 Super Delfin w klasie Jet, zabijając swojego pilota. No i niestety tegoroczna edycja zawodów w Reno ma swoją czarną kartę. Właściwie tragiczne zakończenie, bo to wydarzyło się ostatniego dnia. No i wygląda, że po wszystkim 2 T-6 na podejściu do lądowania, 2 pilotów nie żyje. Kończąc wyścig w klasie T6, 2 pilotów zderzyło się podchodząc do lądowania. Po zakończeniu każdego rajdu, z wyjątkiem tej klasy STOL, piloci wznoszą swoje maszyny o kilkaset metrów, wchodząc na tak zwany krąg, po to, by, jak to ładnie ujął pan Mirek, schłodzić motory i głowy. I dopiero stamtąd w kontrolowany sposób, po kolei, porozumiewając się wzajemnie, podchodząc do lądowania. Więc to nie miało prawa się zdarzyć, a jednak się wydarzyło. 2 samoloty spotkały się w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Zginęło 2 doświadczonych, wspaniałych pilotów. Chris Rushing, który był zwycięzcą ubiegłorocznych zawodów w tej klasie, oraz Nick Macy, który triumfował w roku 2015. Coś się wydarzyło. Popełnili jakiś błąd. Co to było, jeszcze nie wiemy. Jest komisja, która ma to wyjaśnić. Powstaną raporty, które mają uczynić lotnictwo bezpieczniejszym. Tak jak powiedziałem, chodzi o to, żeby tego błędu nie popełnić już więcej nigdy. Raporty z takich wypadków, wnioski i ich stosowanie potem to rzecz technicznie święta. Rywalizacja sportowa na poziomie wyczynowym właściwie w każdej dyscyplinie, bo chciałem sobie zażartować, że jeśli chcemy czegoś bezpiecznego, to weźmy się za szachy, ale na szczęście sprawdziłem to sobie wcześniej i okazało się, że także podczas zawodów szachowych zdarzają się zgony zawodników. Więc ta rywalizacja na poziomie wyczynowym w każdej dyscyplinie jest ocieraniem się o granice ludzkich możliwości. Nie wiem, co czują ci, którzy to robią, ale skoro my, widzowie, kibice, przeżywamy tak niesamowite emocje, jest dla nas to czymś tak niezwykłym, to dla nich musi być to jeszcze bardziej niewyobrażalne.
Czasem jednak zderzenie z tą granicą kończy się tragicznie i w taki właśnie sposób kończy się latanie w Reno. Reno Air Races. The end of the story. Tragicznej historii na koniec. No ale cóż poradzimy, że się zgromadziły czarne chmury nad tym wszystkim tutaj. Żeby jednak nie kończyć tak ponuro, to mam do Was jeszcze dwie sprawy. Podczas całego tego odcinka co chwilę gdzieś nam wychodził samolot Mustang P-51. Kultowa dla Amerykanów konstrukcja, niezwykle popularna do dzisiaj. Nawiasem mówiąc, marzeniem pana Jerzego Mastka było zasiąść za sterami takiego samolotu. I to marzenie podczas tego wydarzenia, podczas zawodów w Reno, udało się spełnić. Ole Yeller, czyli stary krzykacz. So let me show you how to get. Yeah, you got it. So there, on that, and just over here. Good. We don't even get paid for this. This is how we get paid for this. And it's you change people's lives. You can pay. Panowie Mirosław i Jerzy podpowiadają mi, że warto opowiedzieć historię tej maszyny. Oczywiście nie było to możliwe w tym odcinku, no bo jeden odcinek nie może trwać 3 godzin. Poza tym te historie lotnicze pojawiają się na moim kanale po raz pierwszy i mówiąc szczerze, trochę nie wiem, co Wy na to. Stąd mam pewien pomysł, aby decyzję pozostawić w Waszych rękach. Ja sobie pooglądałem statystyki tego kanału. Widzę, że komentujecie bardzo licznie i także pod właściwie wszystkimi odcinkami jest wiele ocen pozytywnych, czyli tych kciuków w górę. 300 z tego co widzę nie jest jakimś wielkim wyczynem. Czasami zdarza się ponad 1000. Dlatego mam pewną propozycję. Jeśli pod tym filmem będzie 500 ocen pozytywnych, to robimy odcinek o Mustangu. Co Wy na to? Powiedziałem, że będą dwie sprawy, no więc teraz ta druga. Spiritus movens tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli pan Mirek Waluś, obiecał mi kilka czapek baseballowych US Air Force. Na filmie mogliście zobaczyć, że zarówno żołnierze sił powietrznych, Gwardia Narodowa, piloci, mechanicy chodzą w baseballówkach. Myślę więc, że takie czapeczki będą czymś ciekawym i atrakcyjnym, a skoro będzie ich kilka, to moglibyśmy je rozdać widzom kanału Zabytki Techniki. Ogłaszamy więc konkurs na najciekawsze komentarze. Piszcie, komentujcie, oczywiście w sposób kulturalny, ale to przecież jest standardem na tym kanale, a my obiecujemy pieczołowicie te komentarze przeczytać i wybrać te, które uznamy za najciekawsze, a autorzy otrzymają amerykańskie czapeczki baseballowe. No dobrze, coś czuję, że ten odcinek jest całkiem długi i chyba najwyższy czas już go kończyć. Bardzo dziękuję panu Mirosławowi Walusiowi i panu Jerzemu Mastkowi za wszystko, za udział, za dostarczenie materiałów, nagrań, informacji. Właściwie to bardziej jest ich odcinek niż mój. Dziękuję bardzo, dziękuję także za uwagę. Do zobaczenia!